Odkryliśmy, dlaczego eskorta w Pakistanie głodziła nas cały tydzień. Witajcie po krótkiej przerwie, której Wy nie doświadczyliście, bo oglądacie ciągłość odcinków, natomiast to, co powiedziała Alona na początku, to odkrycie wiązało się z tym, że musieliśmy się przystosować do fauny pakistańskiej. Albo flory. Albo flory. Fauny i flory, jelitowej w szczególności. Szczególnie zastanawiające jest to, że wydarzyło się to dopiero jak dojechaliśmy do Islamabadu, a wcześniej nie. Tak wygląda Islamabad nocą. Jest to pierwsza stolica, w jakiej jesteśmy, która nie jest zakorkowana. Jest to tak wszystko poukładane, jak w Ameryce. Tak, ale Grek to wymyślił. Wymyślił to Grek, natomiast... Chodzi o to, że w Ameryce nie chodzi, że wszystko jest kwadratowe, czyli są główne drogi i są tak jakby przecznice i w tych przecznicach są różne strefy. No jest rozkminione to dobrze, bo tam jest 5 stref ogólnie, potem się podstrefy robią, każdy mieszka gdzie indziej, czyli obsługa typu służby miejskie mieszkają gdzie indziej mieszkają wojskowi, gdzie indziej mieszkają urzędnicy, gdzie indziej mieszkają korporacyjni, więc każdy tak jakby ma swoją działkę, mieszka ze sobą. Aldona dobrze wczoraj to określiła, że to jest... Sorry, że się nie patrzy, ale muszę dopatrzeć, bo tutaj na drodze jest też Bombaj. Dobrze to określiła, że się tak czujemy trochę jak... W filmie Truman Show. Tak jakby to wszystko było nieprawdziwe, nie? Poukładane i tak dalej. To jest za bardzo poukładane. Po prostu czegoś takiego nie widzieliśmy, bo zwykle stolice to jest taki typowy rozgardiaż. A tu nawet na drogach jest rozgardiaż, ale jest mniejszy w Islamabadzie niż na drogach ogólnie w Pakistanie. Tak. No i nie widzieliśmy tutaj żadnego korka, a jesteśmy tutaj już trzeci dzień. I jeździliśmy o różnych porach, bo dużo jeździmy, dużo załatwiamy. Tak się złożyło, że tutaj, gdzie aplikujemy po wizę, bo to jest jakaś agencja Visatronic, jest obok telewizja. W ogóle jakie mają śmieszne samochodziki do newsów. Jakaś telewizja newsowa. No i oczywiście nas wypatrzyli i będzie wywiad do pakistańskiej telewizji. Właśnie się przygotowują i zaraz będziemy opowiadać, gdzie jedziemy, dokąd i tak dalej. Aldona... Akurat jak mamy najmniej posprzątane po bardzo ciężkiej trasie, po jeździe po pustyni, po górach, gdzie się tak kurzyło i były straszne drogi, jest nagranie. Uwielbiam takie sytuacje w najmniej spodziewanym momencie, kiedy jest najbrudniej, ale ogarniam, bądź też przygotowują. I Daniel znowu udziela wywiadu, tym razem w pralni, bo kręcał jakąś reklamę pralni. Szkoda, że nie nagrywałam wcześniej, bo było takie pytanie, o czym ja mam mówić, o Pakistanie czy o pralni? A facet mówi, nie, no powiedz o pralni, A Daniel pyta się, ale prawdę mam powiedzieć, czy nieprawdę? Dlatego, że wolna jest strasznie ta pralnia i siedzimy tutaj cały dzień. Już teraz rozgryźliśmy tą zagadkę i wiemy, że policja, która eskortowała nas od granicy, oni bardzo dbali o to, co my jemy, a najbardziej chcieli, żebyśmy w ogóle nic nie jedli albo gotowali sami. Posiłek tak, był zawsze na koniec dnia. Każda zmieniająca się ekipa mówiła, my jesteśmy głodni. Okej, to następni to ogarną, bo tu nie ma restauracji. I następni. Tak, mijał cały dzień, aż na sam koniec wieczoru już zdenerwowani, że jesteśmy głodni, wycieńczeni, żeby nam dali coś jeść. Robiliśmy awanturę i dopiero wtedy gdzieś tam... Coś nam dawali, tak. Więc to było bardzo zabawne i w momencie, kiedy odpoczęliśmy już od nich, to było dosłownie dzień, gdy delektowaliśmy się życiem, próbując nowych dań. To jest nagroda za tą ciężką drogę przez pół Pakistanu w eskorcie policji. Ja nie mogę jeszcze ruszyć, bo jest nagranie ryżiem, ale już czuję, jak pachnie.
Korzystamy z okazji, że w Pakistanie są ceny jakie są, bo Islamabad zaskoczył nas bardzo cenami i to jest homar, który kosztuje... Za tego zapłaciliśmy coś koło 80 zł, bo jakoś nam jest inaczej przyprawiony, ale jest od razu podzielony, nie trzeba się bawić, psuć go. Pierwszy raz w życiu jemy homara i drugi jeszcze homar będzie mięso z homara przyprawione inaczej. Jesteśmy w azjatyckiej restauracji. Chińsko-tajskiej dokładnie. Tak. Jednego będziemy mieli homara, ten jest po tajsku, na ostro. Dobra, próbuję. A zaraz wam pokażemy drugiego po chińsku. Tak, ale przekrewetka. Tak? Nie, dobre. No próbuj. Lepiej ci smakuje niż mięso z wielbłąda? Oj. Mięso z wielbłąda to jest pomyłka, nie próbujcie. Nie, no próbujcie, żebyście wiedzieli. Ale tak a propos też tutaj udało nam się w Islamabadzie znaleźć dopiero. I no nie jest to smak do powtórzenia. Warto wydać było te pieniądze. To jest tak jakby tył, a to jest tak jakby przód. Ten jest po tajsku, ten jest po chińsku. A ja lubię takie azjatyckie smaki. Nic z tego nizowego nagle pojawiła się jedynka, dwójka, trójka i czwórka naraz, więc byliśmy wyłączeni 3 dni kompletnie z życia. Dochodziliśmy do siebie nawet tydzień, bo nawet jak te objawy, takie jelitówki, zatrucia ustały, to po każdym posiłku bolał nas brzuszek. Mi było też niedobrze i były też takie objawy bóle mięśni, kości, w ogóle... Człowiek jest ponachany. Masakra. Na początku podejrzewaliśmy, że może to być cholera, czyli choroba brudnych rąk, która tutaj jest niezwykle popularna i naprawdę mieliśmy bardzo duże obawy, że złapaliśmy cholerę, dlatego że widzieliśmy mnóstwo Pakistańczyków, z wieloma mieliśmy kontakt i powiem szczerze, że nie wiem, co 20, 30 miał czyste ręce. Oni mają po prostu... Chorobę brudnych rąk, czyli właśnie Oni cholera. mają pod paznokciami po prostu żałobę i to jest wszędzie. Poziom europejski czystości jest tutaj u Aldony całkowicie zaburzony. Jak ona coś widzi, to jest po prostu szok. Ale okazuje się, że to jest normalne, że oni mają brudne ręce. Nie, że macie po prostu taki moment, że ta flora i fauna bakteryjna musi się dostosować i nie zazdrościmy tym, którzy przylatują samolotem, bo macie jakiś tam ograniczony czas, powiedzmy 2 tygodnie, z czego pierwsze 4 dni możecie zdychać, a następne jeszcze dochodzić do siebie, więc lepiej tu przyjechać, to przecierpieć. Stąd wynikała nasza przerwa i trochę straconego czasu na wizie. Są tutaj endemiczne bakterie, które są tylko tu. I ci Pakistańczycy, oni po prostu się z tym rodzą, w tym żyją i są do tego przyzwyczajeni. Biały człowiek, który przyjeżdża, musi się z tym oswoić, do tego w jakiś tam sposób dostosować. Ale co jest najważniejsze, teraz już jemy co chcemy, pijemy co chcemy, street food jest dla nas otwarty, nie musimy się martwić i nie ma 1, 2, 3, 4. I zmienił się nasz poziom ostrości, Tak. bo wszystko jest Mega przepieprzone. ostre. Przepieprzone. Oni głównie pieprzem. Znaczy jest też papryka ostra, też dużo używają, ale wszędzie czuć jakiś taki ostry pieprz. I już naprawdę poziom ostrości się zmienił. To tytułem wstępu. Dzisiaj już opuszczamy Pakistan i będziemy zmierzać się z Indiami. Taką mamy nadzieję. Ostatnim czasem brakowało nam flag, które naklejamy państw, które odwiedziliśmy groszkiem i próbowaliśmy sobie je wysłać, te, które są dostępne w naszym sklepie, ale one cały czas nas goniły i nie mogły nas dogonić. W tym czasie, kiedy ruszyliśmy, Daniel zaprojektował flagi Azji i właśnie chodzi o te flagi. Co jest zaletą to raz, że bardzo dobra jakość wydruku, odporna na wszystkie czynniki atmosferyczne, bo te flagi, które wozimy teraz ze sobą, wozimy je od 2 lat i tak jak widzicie, kolory się nie zmieniły, nic się nie zmieniło, a dzięki temu, na że... rynku są tańsze flagi, Tak. Są kopiarze, Ale to nie chodzi o to. jakość jest słaba, bo widzimy to na kamperach i ludzie narzekają, którzy kupili gdzieś tam indziej i potem zamawiają od nas, bo jednak
Postawiliśmy na najwyższą jakość materiału, takiego, który jest odporny i na słońce, na deszcz, na mróz. Na wszystko. Na wszystko. I jeśli chodzi o samą zaletę, to jeśli kupicie u nas te flagi z różnych kontynentów, to macie je w tym samym rozmiarze, zawsze będziecie wiedzieli, jaka flaga nastąpi następna, no bo to był powód, dlaczego zunifikowaliśmy te flagi, rozmiar tych flag, bo wcześniej staraliśmy się kupić w jakimś innym kraju, w którym byliśmy, flagę, która jest dostępna tam, ale często to były różne rozmiary, często nie mieli tych flag, więc to jest wyjście tak naprzeciw temu, a uniwersalny rozmiar też pozwoli Wam na to, żeby tych krajów jak najwięcej na swoim laptopie, motocyklu, przyczepie czy kamperze nakleić. To nawet na laptopie, tak. A dzieci sobie naklejają też na szybach, bo dzieci się uczą flag i nazw państw, jakie są na danym kontynencie. Chwilę marketingu naszego sklepu, bo są tam naprawdę dobre produkty, więc warto sobie zajrzeć, a my naklejamy 2 brakujące flagi. Ujęcie jest takie, że widzicie nas w szybie, znaczy Aldonę widzicie też tutaj, ale odbijamy się w szybie i w końcu zdecydowaliśmy się zamówić flagi w Pakistanie. Cena, tak jak my to robimy, z taką jakością, jaką możecie znaleźć u nas, oscylowała w okolicy 200 zł, więc to już sam fakt potwierdza, jak te flagi są dobre. A u nas dostaniecie je za 59 zł, tak dla przypomnienia. I one są straszne i widać, że to długo nie pobędzie. I to jest taka kwestia zastępcza. Jak tylko wrócimy do Polski, to nakleimy swoje flagi, to zamienimy. tak, a dlaczego naklejamy też flagi? To jest bardzo ważne w przypadku, kiedy ktoś widzi tą flagę. Czy to celnicy na granicy, czy to ludzie, których spotykamy po trasie, widząc swoją flagę, nawet jak my gdzieś widzimy polską flagę na innym kamperze, to nam się miło robi. I to chyba taka jest główna zaleta, oprócz tego, że możecie sobie zaznaczyć, jak w wielu krajach byliście. O ile Iran mi wyszedł całkiem nieźle, to z Pakistanem sobie nie radzę. U nas te flagi są takie, że są wycięte wszystkie, tutaj musieliśmy sami wycinać. No nie idzie tego, ale udało się. Ale rogi mam porozwalane, więc długo to nie pobędzie pewnie. Jest. I mamy nadzieję, że dziś nakleimy następną flagę, dlatego że jedziemy na granicę z Indiami. Na najfajniejszą, najciekawszą granicę na całym świecie. Pan, który udaje panią. Pan, który udaje panią, czyli no, nie będę brzydko mówił. Ale chce się zaprezentować. Już zarabia. Hello. 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 Hi. How are you? Thank you. Thank you. कैसे? वो आपके Bye bye. बाय बाय बाय. Co to chyba jest? Ja Nie przeklinaj, Daniel. dawno nie byłem tak zażenowany. No, będzie tego tutaj więcej. Dlaczego tak? Co? A co ty wiesz, czego ja nie wiem? सेल्फी Selfie. सेल्फी. Video. कहाँ जा रहे हैं आप लोग? Video. Video. हाँ? घूमने फिरने. English. इंग्लिश नहीं हमें आती, हम उर्दू बोल सकते हैं. हाँ. Dojeżdżamy już do granicy pakistańsko-indyjskiej i zobaczcie, jakie to jest wielkie. To wygląda bardziej jak stadion niż granica. Ale dlatego to tak wygląda, bo zaraz zobaczycie. My tu przyjechaliśmy specjalnie to zobaczyć, bo chcieliśmy to właśnie zobaczyć na żywo i zaraz wy zobaczycie na wideo niesamowity show. Czegoś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej na świecie. Na żadnej granicy tego nie ma. Jako jedyni przekraczamy granicę samochodem, bo jak widzicie wszyscy na piechotę i wjeżdżamy tu, gdzie o 16 będzie wielkie show. No nie jesteśmy tu w weekend, niektórzy mówią, że weekend jest jeszcze lepszy, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może wystarczy nam na tygodniu, a jeżeli nie, to jak będziemy wracać, To zajedziemy w weekend. to już wtedy w weekend zajedziemy. Ale chyba specjalnie dla nas otworzył bramę szerzej,
To też jest taka chwila nietypowa, bo samochodem się trochę inaczej to wszystko przekracza. Zaraz wam powiemy, jak w ogóle do Indii wjechać na własną rękę. Otwierają nam bramę do Indii. Yeah! To jest prawdziwy wjazd na granicę. Nie ma to tamto. To jest coś niesamowitego, mówię wam. Mam taką radochę jak na żadnej granicy. No, to jest całkiem co innego, nie? Pierwszy raz człowiek cieszy się na zbliżające show, co tu będzie się działo. Gęba się sama śmieje po prostu. To jest też pierwsza granica, gdzie nawet nam mówią, zróbcie sobie zdjęcie, nie ma problemu, wyciągnijcie kamery, nagrywajcie to. To jest granica inna niż wszystkie, jest niesamowite. I co jest najważniejsze, tak tytułem wstępu, bo nie powiedzieliśmy wam, o co tu chodzi. 75 lat temu, już teraz ponad, jest sytuacja, gdzie Indie oddzielają się od rządów Wielkiej Brytanii i tym samym Pakistańczycy, czyli muzułmanie, oddzielają się od Indii. Powstają dwa niezależne kraje, które przez te 75 lat nigdy się nie polubią, nigdy się nie polubiły do tej pory. I to jest jedyna granica tutaj, gdzie możecie lądową drogą przekroczyć Pakistan-Indię, nie ma innej. Widzicie? Tak wygląda granica w Indiach. I jeśli tutaj przyjedziecie, to demonstracja siły między tymi dwoma państwami jest najbardziej obrazowa, ponieważ te bramy, to wszystko, te trybuny, one nie są tutaj bez powodu. My do 16 będziemy czekać, żeby wam ten powód pokazać, bo tu jest największa prezentacja siły obydwu wojsk, tak by się mogło wydawać. A wygląda to tak, jakby za chwilkę miała być wojna, dlatego nas tak to interesowało od wielu miesięcy, żeby to przyjechać i zobaczyć. Ale taka wojna przerysowana, tak. Taka bardziej jak komedia. To jest takie przedstawienie, jakiego nie ma nigdzie na świecie. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy na tej granicy. Już od dawna na żadnej granicy nie byliśmy tak szczęśliwi. Ja jestem podniecona. nie było czegoś takiego, żebyśmy się nie stresowali. Wszędzie nas prowadzą za rękę. Co jest jedynie taką różnicą, jeśli chodzi o Indię, to do wielu krajów, jak jedziecie, to musicie zapewnić, że macie wystarczającą ilość środków na to, żeby spędzić tam urlop. I w większości krajów to działa w taki sposób, że nikt was o to nie pyta. Indie to jest pierwszy kraj, gdzie żeby złożyć wizę, trzeba dać im 3-miesięczne bilingi z konta bankowego i na podstawie tego konta oni ustalają, czy wy naprawdę macie wystarczającą ilość środków na to, żeby podróżować po Indiach. Trzeba stać na tym podróż. Więc to jest taka jedyna różnica i kosztuje to 500 zł za osobę, przynajmniej przez agencję, którą załatwialiśmy w Islamabadzie i możecie wjeżdżać do Indii. Jedziemy dalej. Nie, tu mamy czekać. Tu już noszą krzesła w tej weftę. No się zbierają, już jest teraz 14, a my tu tak przyjechaliśmy, żeby też za dużo czasu nie czekać. I ogólnie rzecz biorąc, to może nawet lepiej, że nie jesteśmy w weekend, bo nie będzie tyle... Nie będzie tyle ludzi. Jednak jedziemy dalej. Za tym oto żołnierzem. No podejrzewam, że oni tędy będą iść, więc my tutaj nie możemy zostać. No na pewno, ale fajnie by było. Ale jakby tak szli naokoło broszka, czat, aż co to zaczęłam wyobrażać. Zaczęłam się cieszyć. Szliśmy tyle do eskorty. Okej. I eskorta będzie rowerowa. No, po prostu. Welcome to India. Nie no, ja może jedzie szybko. Dwójkę musiałem zabrać. Udało się! Jesteśmy w Indiach. Pierwszy cel osiągnięty, ale to jeszcze nie koniec przygód, bo to dopiero początek indyjskiej przygody. Teraz idziemy na tą ceremonię. Kupa ludzi, kupa ludzi z flagami. Tutaj jest po prostu, będzie widać demonstracja nacjonalistycznych barw jednego i drugiego kraju. I nie wiem, gdzie jest wejście. Gdzie Mo poszedł? I jeszcze poznaliśmy irlandzkiego vlogera, zaraz wam pokażemy. Mo, który też tutaj przyjechał. Już drugi raz jest na tej ceremonii. Raz był na pakistańskiej stronie, teraz jest na drugiej. Dobra, wchodzimy, bo jest dosyć głośno. A ludzi jest mnóstwo, musimy zająć jakieś miejsce, żeby cokolwiek zobaczyć. Nie mogliśmy odmówić, musi być. Musisz podnieść okulary, bo ci pomaluję okulary. O. Teraz jest Polska. Nie, Polska jest na odwrót, biała jest. No. It's different. Face painting. We got the flags here as well. To jest Mo, o którym wam mówiłem. To jest z Irlandii. Cześć! Hello!
A teraz ja stoję i mnie maluję. Camper Maniac, yeah. Indyjska pierwsza i ostatnia restauracja, widzisz to? Aldona idzie innym wejściem niż ja, jest rozdział kobiet na mężczyzn. Męska strefa, damska strefa. Dosyć mocna jest tutaj ochrona i sprawdzanie, bo zabierają wszystko, co nie można wnieść. Nawet kamera taka jest oglądana bardziej. I nie można tutaj wnosić nic oprócz telefonu, dokumentów i kluczyków do samochodu i tylko tyle. Czujemy się, jakbyśmy na mecz gdzieś szli, a nie na granicy. Przed chwilą jechaliśmy tędy, teraz idziemy na piechotę. Zobaczcie, co tam się dzieje. Co się naprawdę dzieje na granicy? Musimy przekrzyczeć muzykę, bo nie wiem, jak to nazwać. Mecz, festyn. Jest moc! Okej, zaczyna się ta właściwa część, skończyła się impreza. Teraz będzie nawoływanie się jednej i drugiej strony do ataku.
Na spokojnie jeszcze wyjaśnimy wam całą ceremonię, bo tam się po prostu nie dało nic powiedzieć. Było głośno, gwarno, no, takie show, dawno nie byliśmy na takim czymś. I tak byście nic nie usłyszeli, gdybyśmy cokolwiek tam mówili, ale to jest taka petarda, taka adrenalina, taka energia, klimat całego tego wydarzenia, które wcale nie trwa jakoś specjalnie długo, ale nastraja bardzo pozytywnie do zwiedzania Indii, do przyjechania tu, do właśnie takiego powitania. Takiego powitania nie ma nigdzie na świecie. Chociaż nastawia dobrze, ale sam konferencjer, który prowadzi całą imprezę, pokazuje takie znaki, bo cała ceremonia to jest pokaz siły wojsk Pakistanu i Indii. I tam się nie obywa bez takich znaków, że pokazują, co im zrobią, czyli znak podcinania szyi. Natomiast jest to zrobione w tak spektakularny sposób, że no, nie da się tego nie oglądać bez uśmiechu, bez tych wszystkich emocji. Bo to jest takie prześmiewcze trochę, takie żartobliwe, takie wesołe. To się wszystko dzieje tak trochę na żarty, ale jednak ma taką moc i takie przesłanie, że rzeczywiście ta siła jest w obu narodach. Żołnierze pokazują swoją siłę, swoją determinację, swoje nieugięcie w przypadku, gdyby Pakistan chciał zaatakować. Z drugiej strony Pakistan pokazuje to samo, stąd te wymachy nóg, stąd te szybkie wejście i pokazanie, że nie boimy się was. Cała ceremonia polega na tym, że otwierana jest brama, gdy już ustawią się żołnierze, po to, żeby ściągnąć flagi, żeby zamknąć tą granicę. Ściąganie flag też pokazuje tą siłę, cały czas tam się do siebie prężnie wypinają i po zdjęciu flag napinają. Tak, i tak. Gdy stwierdzają, że dzisiaj tego konfliktu nie rozwiążą i tak, podają sobie rękę, ściągają flagi i to jest koniec ceremonii. Ale pierwsza granica, która nam odczarowała w ogóle granicę. Odczarowała granicę i my mamy ochotę zrobić to drugi raz. I wcale się nie dziwię, że jest tam tak dużo ludzi, dlatego że sama mam ochotę zobaczyć to jeszcze raz. Jakbym mieszkała tutaj, blisko granicy, to podejrzewam, że raz na jakiś czas, właśnie tak, żeby się doładować pozytywną energią, bym sobie przyjeżdżała, także nie dziwię się miejscowym. Na koniec odcinka nie pozostało nam nic innego, jak nalepić kolejną flagę. Tutaj już Pakistan nam się zniszczył. No, wymienimy na nasze, jak tylko wrócimy do Polski. Jeśli film wam się podobał, pamiętajcie o lajku, o zostawieniu komentarza i udostępniajcie ten film dalej, żeby też inni mogli zobaczyć. Jak wam się nie podobał, to też dajcie łapkę w dół. To dajcie łapkę w dół.